Siemaneczko, z tej strony Anio, witam cię serdecznie na kanale. Dzisiaj na szybko podsumujemy sobie calutkie KVK. Jak widzicie, za 3 godziny już na tej mapy mnie nie będzie. Sama mapa wygląda w ten sposób. Przejrzyjmy sobie na szybko rankingi, jak to wyglądało. Najsilniejszy gracz na tym KVK obecnie ma 235 milionów mocy. Maksymalna moc, zaraz zobaczymy, 278, także naprawdę dosyć mocny gracz, a ten drugi być może był podobny, tak, 271 milionów mocy. Obaj dosyć silni, jeszcze tutaj jest ten trzeci, który może być również bardzo wysoko. No i tak, Tig jest naprawdę mocny, 295 milionów mocy, także widzicie, że o 300 milionów mocy mogli tutaj zahaczyć. Ja jestem tak niziutko, że nie ma mnie nawet w rankingu. Pozycja 600 należy do gracza, który miał tej mocy 83 miliony. Także już tutaj te piąteczki na pewno były. Także widzicie, naprawdę ciężkie KVK się wylosowało. Może nawet nie tyle ciężkie, bo wiadomo, że teraz będziemy walczyli z reguły na przymierza, w których jest zdecydowana większość, jak nie wszyscy gracze z jednostkami T5. Jednak największy zawód, największe rozczarowanie, jakie nas spotkało, to podział tych drużyn, bo 3 najsilniejsze królestwa dobrały się wspólnie, żeby sobie zagwarantować zwycięstwo, żeby sobie zagwarantować dostęp do smoka. Naprawdę aż takiej decyzji, aż takiego deployina to nie rozumiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Żebyście zrozumieli jakiś kontekst całego tutaj KVK, pokażę wam parę statystyk. Statystyki pochodzą od BN-a, więc będziemy operować statystykami najsilniejszych królestw. No i zobaczymy sobie, które miejsca mieli nasi przeciwnicy. Naszymi przeciwnikami było NF. Takim głównym przeciwnikiem był NF, bo głównie to na nich walczyliśmy. W sumie to tylko na nich. Ich moc top 300 graczy na serwerze to prawie 20 miliardów mocy. Średnia moc konta z miastem na poziomie 25 wynosiła 91 milionów, prawie 92 miliony. To był nasz pierwszy główny przeciwnik. Drugim przeciwnikiem było WGL. Bardzo podobna moc, 20 miliardów, 200 milionów mocy z top 300 kont na serwerze. Kont na serwerze WG miało 907, NF 57, tych kont miało 765. Średnia moc na gracza, który miał wymaksowane budynki na 25 poziom wynosiła 64 miliony. No i takich graczy WG miało 322. NF miało tych graczy 213. Także ilościowo WG tutaj przeważa nad NF, ale jakościowo powiedziałbym, że NF jednak bije na głowę WG. Pod względem aktywności ciężko powiedzieć, bo WG nie obserwowałem aż tak, więc na ten temat się nie wypowiem. NF tak nawet dosyć aktywne, ale jakoś aż nadto aktywne to nie widziałem, żeby tak byli. Po tak mocnym królestwie powiem szczerze, że oczekiwałem czegoś więcej. Jakby wiadomo, że są mocniejsi od nas, ale oczekiwałem troszkę więcej. Trzecim przeciwnikiem było RFF. Moc top 300 graczy na ich królestwie wynosiła niemalże 24 miliardy. Kont na serwerze mają 1215, 1215 lordów, 359 kont, których główny budynek ma 25 poziom. No i średnia moc tych kont wynosiła 71, prawie 72 miliony. Więc tutaj, jak widzicie, naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo farm, bo 1200 lordów na serwerze to niesamowite. Przechodzi to ludzkie pojęcie nawet. No i jak widzicie, ogólna moc królestwa to 30 miliardów. Jedno tak naprawdę z mocniejszych królestw w całej grze. Jeśli spojrzymy na ten aspekt, bo jedynie wyprzedza ich WoW, ICO i RAC. Także top 4 królestwo pod względem mocy w grze. No i ogólnie cała trójka naszych wrogów była w top 25 najsilniejszych królestw w grze. Dnia 12 kwietnia 2025 roku według BN-a, tak? Naszych danych z tego dnia nie ma niestety, ale jak cofniemy troszkę tutaj, to nasze dane również tutaj się znajdą. VP22, gdzie ono jest? Gdzie ono jest? VP, tutaj jesteśmy. 69, jakże zacna pozycja. Serwer 22. Nasza moc top 300 kont na serwerze wynosiła niemalże 15 miliardów. Pragnę zaznaczyć tutaj naprawdę jedyną rzecz, że w naszym królestwie, na naszym serwerze nie mamy 300 aktywnych kont.
więc ta moc jest podbita farmami jakimiś. My mamy kont, które zaliczyłbym jako graczy tak naprawdę około 150-160, więc reszta tej mocy, którą tutaj widzicie, jest dobita przez farmy. Ta moc tutaj, myślę, że ogólnie moc tych mniejszych królestw jest zaburzona, jeśli BN wyciąga top 300 kont na serwerze. No bo z reguły te mniejsze serwery nie mają 300 graczy, tylko jak mają to max 200, więc... Ale nie to jest najważniejsze. Zerknijmy sobie na średnią moc na naszym serwerze. Tutaj jest średnia moc graczy, którzy mają 25 poziom sali. No i średnia moc na naszym serwerze wynosi, bo tutaj nie widać, więc zerkniemy sobie w te funkcje. Średnia moc na naszym serwerze wynosi 58 400 000, a więc różnica jest dosyć spora. Zresztą widać to po naszej mocy tutaj, że mamy 13 miliardów. Wiadomo, że niektórzy są jeszcze niewyleczeni, bo dopiero kończymy KVK, ale różnica między tymi danymi tutaj, które mamy teraz 13 miliardów, a danymi od BN-a to 4 miesiące, więc widzicie, że naprawdę dosyć mocno zawyżył nam moc tymi farmami. Ale wiadomo, sama moc nie jest najważniejsza, bo powiedziałbym, że o ile sama moc nie wygrywa, bo u nas tak naprawdę ta moc pochodzi w dużej części z budynków, z badań, tak naprawdę na tym etapie, w którym jesteśmy, wojny wygrywa się jednostkami T5. Kto ma więcej jednostek T5, ten ma naprawdę ogromną przewagę. No i na podstawie danych od BN-a wyciągnijmy sobie średnią ilość jednostek T5 na gracza. Tutaj podziękowania dla Sławko, który wysłał mi ile mocy ma takie wymaksowane konto, które ma ukończone wszystkie badania i budynki. Moc technologii to 31 700 000. Moc budowli 18 800 000. No i doliczmy do tego moc bohaterów, która może się wahać od 5 do... może tam nawet 8 milionów, powiedziałbym. Więc jako taki złoty środek dajmy tutaj 6 milionów. No i jak sobie dodamy te 3 moce, to w takim mocnym zaokrągleniu wyjdzie nam 56 milionów. Więc 56 milionów założymy, że ma konto, które posiada wszystkie badania, wszystkie budynki, no i moc bohaterów na jakimś tam poziomie. No i teraz przejdźmy do dalszych obliczeń. Skoro pusta moc pustego miasta bez jednostek wynosi 56 milionów, no to każdy milion powyżej tych 56 będą to jednostki T5. No a teraz sobie obliczymy średnią ilość jednostek T5 po stronie NF, no bo to głównie z nimi walczyliśmy. Jak widzicie tutaj cały czas wszystkie budynki należą do NF w tej strefie, to wszystko niebieskie to NF, czerwone to my oraz 14 BS, którzy są naszymi sojusznikami ze strefy startowej. Mają od nas trochę mniej mocy, ale uważam, że pokazali się naprawdę dobrze. Jedyny minus, jaki nas spotkał na tym KVK z właśnie Brazylijczykami, bo oni pochodzą z Brazylii, no to niestety różne strefy czasowe, bo jedyny czas, w którym się przecinaliśmy w grze, to była tak około 21 do 23, no bo później wiadomo, duża ilość osób idzie spać, więc mieliśmy na wspólną grę, na wspólne plany 2 godziny, dosyć mało niestety, no a na pewno zbyt mało, żeby tutaj próbować przepchać NF. Średnia moc graczy z NF to 91 800 000, minus 56 milionów, które są mocą budynków, bohaterów oraz badań, daje nam 35 800 000. Podzielmy to na 10, żeby wyszła nam ilość jednostek T5 na jednego gracza. Także po stronie przeciwnej, jak możecie łatwo policzyć, na jednego gracza wychodzi 3 580 000 jednostek T5, ale wiecie, są to dane z bota. Nie mówię, że ten bot się pomylił, ale nie mamy świeżych informacji co do tych słabszych przymierzy, czyli do naszej strony VP, BS, Cent, AD i Hołu. Dlatego na szybko postanowiłem sprawdzić ręcznie, jak wygląda sytuacja. Sprawdziłem, ilu graczy ma główne przymierze, sprawdziłem, ilu graczy ma drugie przymierze, jeśli takie królestwo ma na przykład 2 przymierza i wszyscy się nie mieszczą w jednym. Jak wiecie z poprzedniej części filmu, 56 milionów średnio jest to wymaksowane konto bez żadnej jednostki, więc pomnożyłem 56 milionów razy liczbę graczy w przymierzu bez farm. No i wynik, który otrzymaliśmy, odjąłem od mocy przymierza. W ten sposób odjęliśmy moc budynków, moc badań i moc bohaterów. No i reszta, która nam została z tego, teoretycznie powinny być to jednostki T5.
Myślę, że ten sposób sprawdza się dobrze w przymierzach, które mają dużo jednostek T5. Jeśli jakieś przymierze ma mniej tych jednostek T5, no to ten wynik może być lekko zawyżony przez jednostki T4, ale nie przeszkodzi nam to, żeby sobie taką średnią policzyć. No i oczywiście tę różnicę dzielimy na 10, bo jedna jednostka T5 daje nam 10 punktów mocy, dlatego różnica w mocy podzielona na 10 da nam liczbę jednostek T5 na dane przymierze. No i jeśli w jednej strefie były dwa przymierza, tak jak w przypadku VP i 14BS, no to liczbę jednostek T5 z jednego przymierza i liczbę jednostek T5 z drugiego przymierza dodałem do siebie, żebyśmy mieli liczbę jednostek T5 na jedną strefę startową. W ten sposób możemy zobaczyć, że NF na strefę startową ma 930 milionów jednostek T5. Całkiem sporo, prawda? Ale jak zerkniemy sobie w ich konta, to naprawdę mają mnóstwo, ale to mnóstwo potężnych graczy. W samym VP22, czyli w moim przymierzu, wychodzi nam, że mamy 232 miliony jednostek T5 na przymierze. 14BS, pomimo tego, że mocy ma mniej, wyszło, że mają więcej jednostek T5, gdyż jak zerkniecie sobie w ich przymierze, mają trochę więcej mocniejszych graczy od nas. Więc u nich ta liczba jednostek T5 na ich przymierze wyszła 250 milionów, co łącznie nam daje 482 miliony i 500 tysięcy jednostek T5 na naszą strefę startową. Pójdźmy sobie dalej, zacznijmy od RFF. RFF w głównym przymierzu ma 474 miliony jednostek T5. W drugim przymierzu tych jednostek T5 mają 198 milionów. Wychodzi nam, że RFF miało 672 miliony 900 tysięcy jednostek T5 na strefę startową. Owszem, jeśli zerkniemy sobie w moce tutaj top 300 graczy, to mają naprawdę wysoką moc z tego względu, że po prostu mają mnóstwo graczy z główną salą powyżej 25 poziomu. Tak naprawdę mają jedną z większych liczb w grze. Jedyne przymierze, które ma więcej takich graczy, to WoW. Ale jak dobrze myślicie, duża ilość takich graczy odbija się na jakości takiego przymierza, bo im mniejsza tutaj średnia, bo im mniejsza średnia moc graczy, którzy mają powyżej 25 poziomu sali, wtedy średnio na jednego gracza wypada mniej jednostek T5. Więc najwięcej jednostek T5 w grze na jednego gracza, jak możecie tutaj zauważyć, ma Echo. WoW czy RFF podbija sobie moc królestwa naprawdę dużą ilością graczy, którzy mają powyżej 25 poziomu sali. Ale zajmijmy się naszym KVK. WGL również ma dwa przymierza. W pierwszym głównym przymierzu mają 450 milionów jednostek T5, a w drugim słabszym przymierzu mają 125 milionów jednostek T5, co daje nam wynik 575 milionów 500 tysięcy jednostek T5 na strefę startową. Jedyny problem, jaki spotkałem przeglądając te królestwa, no to miałem tutaj problem z Hołu, gdyż ich moc naprawdę bardzo mocno spadła. Problem z Hołu polega na tym, że ich moc w filmiku Biena wynosiła 19 miliardów, natomiast jeśli sobie wejdziemy w ich przymierze, to aktualnie mają tam 13 miliardów. Więc jakimś cudem ta moc naprawdę się bardzo mocno różni. Przejrzałem również ich przymierze poboczne, no i niestety nie znalazłem tam żadnych mocnych graczy. Nie wiem, co się stało, może jeszcze gdzieś indziej się schowali, może migrowali, kto wie. W każdym razie obecnie mają 13 miliardów, no i dlatego tutaj jest taka gwiazdka, bo obecnie Hołu ma 480 milionów jednostek T5 na podstawie graczy, których tutaj widzicie. No i ostatnia strefa, AD oraz Cent. Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo jak możecie zauważyć, AD to oczywiście Avic w tabelce od Biena. Sytuacja jest tutaj ciekawa z tego względu, że Avic ma naprawdę dosyć małą moc, jeśli chodzi o królestwo. Mają tam małą ilość graczy, ale ci gracze posiadają naprawdę bardzo mocne konta. No i wychodzi, że AD, Avic posiadają 360 milionów jednostek T5, natomiast Cent, które jest tutaj mocniejsze w filmiku od Biena, ma tych jednostek T5 307 milionów, więc na strefę startową mieli 667 milionów jednostek T5. Jeśli się dziwicie, jak to jest możliwe, sprawa jest bardzo prosta. Cent musi mieć dużą ilość graczy z jednostkami T4, którzy tę moc tutaj podwyższają. Niestety graczy mocnych mają dosyć mało, podobnie jak my, czy 14BS. No jeśli sobie dodamy ilość jednostek T5 po jednej, jak i po drugiej stronie,
Po naszej stronie, po stronie zielonej, mieliśmy 1 miliard 500 milionów jednostek T5. W dużym przybliżeniu oczywiście, no i drużyna czerwona, drużyna wrogów, RFF, WGL oraz NF57 posiadali 2 miliardy 100 milionów jednostek T5. Więc jak dobrze liczycie, różnica między nami wynosiła 600 milionów jednostek T5. 600 milionów jednostek T5 jest to jedna dodatkowa strefa startowa. Więc jeśli ktoś mówi, że tutaj Diplowina żadnego nie było, no to naprawdę niech się zastanowi dwukrotnie. Dlatego uważam, że my jako VP22 naprawdę dobrze sobie radziliśmy z NF57. Pamiętajcie, że dużą część czasu walczyliśmy solo, bez 14 BS ze względu na dużą różnicę czasową. Więc te walki wyglądały w ten sposób, że 232 miliony jednostek T5 walczyło na 930 milionów jednostek T5, co daje nam tak naprawdę czterokrotną przewagę jednostek T5 po stronie NF. Dlatego uważam, że naprawdę pokazaliśmy tutaj pazur. Ale co ja będę wam mówił o tym, że to KVK się zakończyło zanim się zaczęło? No, wiedzieli już wszyscy. Tak mocnego Diplowina to jeszcze w tej grze nie widziałem. Zresztą posłuchajcie sobie tutaj tego kawałka. Right now is for this one, we only had one option here. And that's because this option we think is really good for how it looks on paper. Dla tych, co nie znają angielskiego, Bien w skrócie powiedział, że dla tej grupy jest tylko jedno wyjście, żeby matchmaking był w miarę wyrównany, żeby nie było Diplowina. No to mamy tutaj na obrazku, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Ale jak gra pokazała, królowie tych mocniejszych królestw RFF, WG oraz NF postanowili walczyć na graczy, którzy mają 20 razy mniej jednostek T5. Także tak wyglądał background dla tych, którzy nie wiedzą, jak to u nas wyglądało, dlaczego tego KVK nie wygraliśmy. Zerknijmy sobie jeszcze w rankingi, bo patrzyliśmy na moc. Zerknijmy w merity. NF naprawdę dużo walczyło, głównie z nami i z połową Hołu. To Hołu to też jest bardzo, ale to bardzo ciekawy przypadek. Z tego co wiem, połowa graczy, którzy u nich byli, chyba są z Wietnamu również, podobnie jak RFF i WG. No i sprzeciwili się walczyć przeciwko NF, pomimo że byli ich przeciwnikami. No i podobno dlatego właśnie, jak pamiętacie z poprzedniego filmu z wojny, tutaj był bastion, przez który nie mogli się przebić. No i podobno właśnie przez ten bunt graczy z Azji Hołu nie mogło się przebić przez ten bastion, który nie był tak mocno chroniony jak ten bastion po naszej stronie, który był tutaj. Ale już mniejsza z tym buntem, to już nie jest nasz problem. W każdym razie co do VP, to uważam, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Oczywiście nie zapominajmy o naszych sojusznikach z Brazylii, oni również pokazali się z bardzo dobrej strony. Naprawdę fajni tutaj sojusznicy. Jedyny minus to, tak jak mówię, różna strefa czasowa. Co do naszego warbandu, do naszych sojuszników, osiągnęliśmy nasz cel, który założyliśmy przed KVK, czyli obroniliśmy naszą hydrę, żeby dostać nagrody za drugie miejsce, jak ja to mówię. Więc nasze założenia, nasze cele wykonaliśmy. Zerknijmy jeszcze w merity, przymierzy w merity w watach. NF naprawdę dużo walczyło, 3 miliardy zasług, bardzo ładny wynik. WG również walczyło z CENT oraz z AD, bo te dwa przymierza były w jednej strefie startowej. W naszej strefie startowej byliśmy z 14 BS, dlatego należy dodać te dwie cyfry do siebie, bo jest to jedna strefa startowa, więc nasza strefa startowa nabiła 2 miliardy zasług, podobnie do WGL, który jest w top 25 królestw w grze. RFF, co ciekawe, wszystkie te zasługi, które tutaj widzicie, nabili między sobą tak naprawdę. Jedyne walki, które mieli takie prawdziwe, można zaliczyć, że były na tych statuach, jednak tamtych walk dużo nie było, no i zdecydowana większość tych zasług jest wyfarmiona między sobą, więc tak naprawdę podziwiam, że im się chciało, ale jak doskonale wiecie z poprzedniej części filmu, z tej części ze statystykami, RFF ma naprawdę mnóstwo lordów, 1134 konta, no i nie oszukujmy się, większość z tych kont są to po prostu farmy. No i farmy jak to farmy nie służą tu tylko do farmienia surowców, ale również do farmienia zasług. Także RFF tak naprawdę nie walczyło, bo ich odcięliśmy od walk. Jedynym przeciwnikiem, jakiego mogli mieć, to byliśmy my.
ale my poszliśmy walczyć z NF57. No i niestety, jak się okazało, co jest smutnym żartem tak naprawdę, RFF, które praktycznie nie walczyło, całe KVK, otrzymało tego smoka jako nagrodę. To jest tak naprawdę najsmutniejszy obraz, jaki możemy zobaczyć w tej grze, bo moim zdaniem, jak ja bym się umawiał z kimś na smoka, ze swoimi sojusznikami spoza Watachy, czyli spoza tej strefy startowej, no to wolałbym się tak umówić, że smoka zdobywa ta strefa, która zdobędzie najwięcej zasług. Wtedy to NF powinno mieć tego smoka, bo oni jednak coś walczyli. Walczyli na nas, walczyli na Hołu. Chociaż nie ma co się oszukiwać, te drużyny były tak nierówne, więc tak dobieranie w tej grze wygląda. Niestety, nie wiem czemu twórcy patrzą na moc ogólną przymierzy, moc ogólną królestw, w czasie gdy tak naprawdę liczy się ilość jednostek T5. U nas, tak jak mówię, większość tej mocy to jeszcze badania, jeszcze budynki, no a jednostki T5 dopiero będą u nas powstawać. Jak widzicie, ja jeszcze nie mam jednostek T5, ale nie przeszkodziło mi to w powalczeniu troszkę, tak? Troszkę powalczyłem, więc jeśli chodzi o zasługi, to jestem zadowolony. Zerknijmy może jeszcze w zasługi naszego przymierza, bo tego nie było. Girot na pierwszym miejscu, prawie 30 milionów. Drugi Roy, trzeci Kutimun, czwarty Gnoch, Slavko, Lukas, Lardan, Tony, Lloyd, no i Brego. Zakończymy tutaj na top 10. Ja jestem 13, miejmy nadzieję, że nie pechowy. Zjedźmy sobie niżej, bo tutaj powiedziałbym, że jeszcze są tacy aktywni gracze. Pamiętajcie, że u nas dużo osób jeszcze ma jednostki T4, więc naprawdę bez leczenia za surowce ja bym nie nabił tyle zasług. Trochę uleczyłem, nie będę oszukiwał. Troszkę tych surowców ubyło, ale tak z głową, żeby mi starczyło jeszcze na przeszkolenie. Więc tak, walczę, używam surowców, no bo po to je zbieram, żeby leczyć jednostki, ale z tyłu głowy mam jeszcze ten plan na przeszkolenie jednostek. Także tutaj 97 miejsce powiedziałbym, że jeszcze jest aktywne. Tutaj są już jednostki T4. 3 miliony to jest naprawdę spoko wynik. 3 miliony zasług na takim KVK bez używania surowców to jest naprawdę spoko wynik. Tutaj widzicie Teirę, tak? Teira na tym KVK była takim dla mnie wskaźnikiem, co może zrobić konto T4, które nie będzie leczyło za surowce. Żadne eliksiry na Teirze się nie marnowały. No i wyszło mi tak, że takie średnie konto, aktywne konto, bo umówmy się, jeśli eliksiry się nie marnują i cały czas używasz ich na bieżąco, no to uważam, że takie konto jest aktywne. Bez leczenia za surowce można było wbić około 3 milionów zasług, posiadając jednostki T4. Także osobiście powiedziałbym, że dotąd może aż tak nisko nie lećmy. Myślę, że do 139 pozycji powiedziałbym, że są to aktywni gracze. Jondalara naprawdę często widziałem. Aktywny również jest ten Krixalis. Możemy sobie wejść w jego informacje, bo to, że dana osoba ma mało zasług względem mocy, to tak naprawdę jeszcze nie wszystko, bo jak wejdziemy sobie w konkrety i zobaczymy, jakimi jednostkami gracz ma najwięcej zasług, no to możemy zobaczyć, że tutaj łucznikami za wiele nie walczy. Walczy trochę magami, no i na piechocie nabił naprawdę sporo meritów, bo ma tutaj 2 miliony, na magach ma 2 miliony 600, więc naprawdę dosyć często używał piechoty. No a takich graczy oczywiście bardzo cenimy. Osobiście też go widziałem dosyć często właśnie z jednostkami piechoty, więc ja uznaję tego gracza T4, przypominam, jako gracza aktywnego. Więc można uznać, że tych 140 graczy mamy aktywnych. Wiadomo, że tutaj ograniczała nas moc w porównaniu z tym silnym przeciwnikiem. Przeciwnikiem, który przypominam, że średnio na jedną osobę ma 7 razy więcej jednostek T5 od nas. Więc pomimo tego, że nie udało nam się wygrać smoka, nie zdobyliśmy ramki, to samo KVK uważam za dosyć udane. Było dosyć dużo walk, głównie tak jak mówię w tej strefie z NF57, ale powalczyć mogliśmy, chociaż wiadomo, nie są to takie walki ekscytujące, gdy wiemy, że nie możemy nic zrobić. Raczej to były tylko walki, żeby sobie nabić zasług, ale można było powalczyć. Mój występ na tym KVK również uważam za udany. Tutaj coś słyszałem. No i trafiło nam się jak ślepej kurze ziarno. Synron się schowa.
Jeszcze można tutaj troszkę wynik wyśrubować. Dobra, tego Goresza zabijmy. Tutaj pojedynki. Może tutaj Skogul schowam, bo mam tylko 70 000 jednostek. Używam jej tylko, żeby zamrozić w razie czego. Więc Skogul sobie schowajmy. No a reszta tutaj niech się bije, tak? Reszta niech się tutaj bije. Nawet jak mnie zamknie w pojedynku, to zawsze wpadnie trochę zasług, tak? Chociaż wiadomo, że nie chciałbym, żeby mnie zamknął w pojedynku. 2 godziny do zamknięcia, a my tutaj jeszcze walczymy, także tak wygląda to pożegnanie z tym KVK. Żegnamy się tutaj z Luciano, żegnamy się z Playtime'em. Ale nie żegnam się jeszcze z wami, bo jeszcze mam tutaj parę słów do powiedzenia. Dobra, tutaj walka już jest za nami. Do powiedzenia mam jeszcze jedną rzecz tak naprawdę, dosyć smutną. Wiecie, samo KVK udane, wyniki tutaj udane, zasługi nabite, mnóstwo rzeczy się udało. Smutną rzeczą, która nas spotkała, jest niespodziewane odejście tutaj naszego polskiego orzełka, Lugaroka. Niespodziewane, bo opuścił nas z dnia na dzień. A uważam, że warto o tym wspomnieć, bo tak jak widzicie, jest to gracz, który praktycznie odkąd był z nami w VP co sezon, ten orzełek tutaj był na tej pierwszej pozycji. Jak nie w każdym KVK, to na pewno w większości. Świetny gracz, jeszcze lepszy człowiek, ale jak to bywa w życiu, podjął decyzję o odejściu. Od razu po tym niespodziewanym pożegnaniu się z nami usunął swoje jednostki, migrował na puste królestwo. Tutaj widzicie, że pusty Lugarok miał 59 milionów mocy, odchodząc miał 20 milionów zasług ponad. No i szczerze mówiąc odszedł w swoim stylu, bo w chwili odejścia również był na pierwszej pozycji pod względem zasług. Także widzicie, nie był to byle jaki gracz. Dlatego postanowiłem o tym wspomnieć, że nawet na takim udanym KVK może nas spotkać coś niespodziewanego, coś, nie oszukujmy się, smutnego. Bo taki aktywny gracz, który gra z nami dosyć długo, nie oszukujmy się, zawsze będzie gdzieś tam szkoda, że ktoś taki nas opuszcza. Ale nie będę kończył tego odcinka smutno. Wiecie, Lugarok był dla mnie kimś takim jak Sasuke dla Naruto. To był taki mój przeciwnik, mój rywal. Bardzo długi czas walczyliśmy o tytuł najlepszej T4 w VP. Te walki były dosyć wyrównane. Walczyliśmy oczywiście pod względem ilości zdobytych zasług. Lugarok pierwszy wbił te T5, no bo on jednak nie był free to playem, więc te T5 wbił szybciej. No i ja chciałem wbić te T5, no i potem znowu powalczyć o tę najwyższą lokatę, tym razem z jednostkami T5. Niestety się nie udało. Ale żeby nie kończyć tego odcinka na smutno, jak widzicie VP ma naprawdę potężnych wojowników, no i jak odblokuję te jednostki T5, na pewno jeszcze będę miał z kim powalczyć o to pierwsze miejsce. Nie będzie łatwo, bo nie oszukujmy się, same jednostki T5 tego nie zrobią za nas. Na pewno trzeba będzie użyć sporo eliksirów, być może nawet sporo surowców, ale jeszcze chciałbym się znaleźć właśnie na tej tutaj pozycji. Także Girot, Roy i cała reszta szykujcie się, bo już niedługo miejmy nadzieję, że doczekamy tego, że wbije te jednostki T5. Na zakończenie tego filmu życzę wam wesołych świąt, smacznego jajka, zajączków, kurczaczków, czego tam chcecie. Tutaj się będę z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.